Jak byłam w przedszkolu, trzeba było narysować, co robi twój tata i co robi mama. To nie wiedziałam, co narysować u taty. Nie mówiłam tego moim bliskim, znajomym, przyjaciołom. Tak naprawdę nikomu. Rozmawialiśmy tylko w rodzinie. I jak my byliśmy sami, to mogłam do niego mówić tato, jak gdzieś wyjeżdżaliśmy. Jak już były jakieś osoby trzecie, oprócz mojej mamy, no to już nie mogłam. Jakie to jest uczucie i co dzieje się w głowie dziecka, którego tata odprawia mszę świętą? To jest dobre pytanie i myślę, że czasami wracam do tego momentu, bo pamiętam jakieś obrazy i mogę sobie teraz wyobrazić, jak tata stoi tam yy, przy ołtarzu i przy mikrofonie i mówi jakieś kazanie. I ja siedziałam wtedy z moją rodziną w ławce. No po prostu szliśmy jak co niedzielę do kościoła i próbowałam sobie przypomnieć, co sobie wtedy myślałam, że no to chyba jest trochę dziwne i powinnam mieć wtedy jakieś może nawet silne emocje, ale tak naprawdę to było takie, jakoś tego tak, wtedy tak na to nie patrzyłam. Że to po prostu był tata, który odprawiał mszę i przecież od dziecka wiem, że on to robi i jak byłam małym dzieckiem, to przecież czekałam na niego w parafii, gdzie on poszedł odprawiać mszę, ja czekałam u niego w pokoju. Więc raczej byłam do tego przyzwyczajona, chociaż to uczestnictwo to rzeczywiście nie było jakieś częste. Czyli okazjonalnie pojawiałaś się na takiej mszy. Tak, wtedy jak już byłam starsza, chyba w gimnazjum byłam i tata był niedaleko mnie w parafii proboszczem. I tam jeździłam na wakacje, też przyjeżdżało moje kuzynostwo, moje ciocie, wujkowie i wtedy właśnie chodziliśmy wszyscy razem na mszę świętą. I ja normalnie chodziłam wtedy jeszcze do kościoła regularnie. Nie czułaś się jakoś zawstydzona czy zakłopotana? Albo może dumna na przykład? Że to mój tata, proszę bardzo. Nie, no to tak nie mogłam wstać i powiedzieć: o tato, brawo, super kazanie powiedziałeś. Na pewno byłam jakaś zakłopotana, jak mówił coś o świętej Marcie. I tak właśnie to mówił w jakiś taki szczególny sposób, że wiedziałam, że o mnie myśli, ale to dla mnie było takie dziwne, że no taki, że przypał stary robi. Bardziej chyba coś w tym kontekście, że bardziej to pamiętam. A tak to zazwyczaj, jak chyba każda młoda osoba, trochę się nudziłam i chciałam, żeby już był koniec i był obiad. No wiadomo. Od samego dziecka, od początku wiedziałaś, że jest księdzem, czy to była informacja, która cię w pewnym momencie zaskoczyła? Nie zostałam zaskoczona i mama tego jakoś nigdy nie ukrywała, tylko nie wiem, kiedy do końca się dowiedziałam i tak zrozumiałam to, kiedy byłam na tyle dojrzała, żeby to zrozumieć. Wiem, że jak byłam w przedszkolu, trzeba było narysować, co robi twój tata i co robi mama. To nie wiedziałam, co narysować u taty, więc albo nie wiedziałam jeszcze do końca, albo co smutniejsze chyba, to już wiedziałam, że nie mogę tego narysować. Często się widywaliście? Myślę, że to dość częste były spotkania. Na zasadzie, jak czasami rodzice się rozwiodą, rozstaną i tata przyjeżdża po dziecko, zabiera gdzieś, no to tak u nas wyglądało. Co kilka dni? Co dzień? Co Tata kilka tygodni? miał na pewno raz w tygodniu taki dzień wolny. Pamiętam, że to były wtorki, ale tak może jak byłam mała, przyjeżdżał częściej, ale później to już aż tak często się nie widzieliśmy, że co tydzień. Myślę, że może raz w miesiącu, może 2 razy w miesiącu, że mnie gdzieś zabierał na kolację, do kina jeździliśmy. Właśnie Czy jak takie spędzaliście przyjemne ten rzeczy. czas? Coś w tym rodzaju. To były bardziej takie atrakcje dla dziecka. Mhm. A jak wyglądała sama wasza relacja w tamtym czasie? Czy ona była taka bliska, ciepła? Czy może jednak bardziej formalna, zdystansowana? Czy ty czułaś, czy to jest twój kochany tata, czy jakiś taki trochę obcy pan? To i to trochę.
Mi się wydaje, że jako dziecko to bardzo chciałam, żeby to był taki kochany tata. I pamiętam, że wyglądałam przez okno, jak tata się zapowiedział, że będzie. I czy w oddali widzę jego malucha, jak jedzie do nas. No i pamiętam, że czasami te wizyty chyba były jakoś odwoływane, bo może się coś działo, tato nie mógł przyjechać. To zawsze byłam rozczarowana. Więc na pewno na niego czekałam, chciałam go zobaczyć i spędzić z nim czas. I to było dla mnie ważne. Później też, ale też chyba częściej mnie trochę irytowało to wszystko, jak to wygląda. I może nawet nie wiedziałam, jeszcze nie byłam świadoma tego, że mnie irytuje to, jak to wszystko wygląda i że to jest takie udawane i że pewnych rzeczy nie mogę powiedzieć. I pewne rzeczy są takie, nie wiem, teatralne. I może to nie było wprost, ale już tak w jakiś sposób się buntowałam przeciwko temu. Że jakieś były kłótnie, jakieś spory między nami. Czasami chyba nawet na temat religii. Ale nie pamiętam dokładnie, ale kiedyś, jak jeszcze byłam chyba w gimnazjum, albo może nawet jeszcze młodsza, to byliśmy z tatą u jego siostry. Czasem jeździliśmy tam, też mój kuzyn był w moim wieku, więc lubiłam tam jeździć i spędzać czas. To czasami tak wyjeżdżaliśmy chyba na 2 noce i się pokłóciliśmy o coś na temat religii w szkole i ja coś tam mocno przygadałam tacie. I moja ciocia tam mówi, no dobrze, że tam słuchaj młodzieży. A mój tata był na mnie zły za to. I no, miałam taki niewyparzony chyba język. I raczej zawsze mówiłam to, co myślę. Więc tak w sumie długo wytrzymałam w tym wszystkim, że nie mówiłam naprawdę, kim jest tata. Więc ja to tak No widziałam. właśnie, bo nie mówiłam, kim jest tata. To była jedna wielka tajemnica? Jak to wyglądało? Nie mówiłam tego moim bliskim, znajomym, przyjaciołom. Tak naprawdę nikomu. To rozmawialiśmy tylko w rodzinie, ale to też A nie kiedy wszędzie. pytali? No to mówiłam, że tata ma firmę budowlaną, albo po prostu mówiłam, że tata pracuje w szkole, no bo mówiłam, bo mój ojczym był moim tatą i oficjalnie to był tylko ten jeden, chociaż każdy wiedział, że to nie jest mój tata biologiczny, więc to wszystko było pokręcone. A zazwyczaj nikt tak też nie pytał wprost, bo każdy wiedział, kim jest mój tata tak naprawdę. Więc nikt nie był taki wścibski, żeby to dopytywać i wymusić na mnie, żebym powiedziała prawdę. Bo znam historię dzieci książąt, że ktoś tam powiedział z rówieśników, że czemu kłamiesz, twój tata jest księdzem. No nikt tak Nie miałaś wprost nigdy takiej nie sytuacji. powiedział. Nie pamiętam, żeby coś takiego było, żeby ktoś mnie tak skonfrontował mocno. I jestem ciekawa, jak bym wtedy zareagowała, nie wiem. Myślę, że to nie byłoby dla mnie przyjemne, że nie powinien być tak wyrywany z tego wszystkiego i nie powinno to tak wyglądać. Ale na przykład przy rodzinie ze strony mojego ojca biologicznego, to też mówiłam wujek do taty. Mówiłaś do taty wujek. Tak. Że to jest... Taka była umowa? Czy to tak Bez- spontanicznie wychodziło? Nie pamiętam, żebyśmy to jakoś ustalali, ale jak jeździliśmy tam na parafię na wakacje, no to zawsze mówiłam wujek i na pewno ktoś musiał mnie jakoś poinstruować. Ale czy to znaczy, że bliscy, rodzina twojego taty nie wiedziała, że jesteś jego córką? Na pewno wiedzieli. To Tylko po co ta zabawa w słowo? nie wiem, nigdy się nie dowiedziałam. Na przykład moje kuzynostwo nie wiedziało do końca, nikt im tak wprost nie powiedział, jak byliśmy mali. I podobno babcia i dziadek nie wiedzieli, rodzice mojego taty. No bo usłyszałam, że babcia by dostała zawału, jakby się dowiedziała, że ksiądz ma dziecko. I to usłyszałaś od kogo? Od taty. Jak się spytałam, dlaczego musiałam do babci mówić proszę pani, a do niego wujku. Ale czy to znaczy, że twoja babcia i twój dziadek nie wiedzieli o twoim istnieniu w tym sensie, że jesteś ich wnuczką? Podobno nie. No ale mi się zdaje, że wiedzieli. Że takie rzeczy się wie, ale czasami jest coś takiego, że wiesz, że twoje dziecko coś robi, ale nie powiesz tego na głos, bo A to jak- nie wiem, jak- się stanie rzeczywiste. Jaką tylko miałaś z nimi relację? żadną, formalną. Widziałam ich chyba 2-3 razy w życiu. I mówiłam do nich proszę pani i proszę pana. W taki sposób. Tak. Nikt mnie tam nie woził na spotkania, tak jak do cioci, do sióstr taty, no to jeździliśmy i miałam jakieś tam kontakty, a z nimi tyle, że kiedyś ich widziałam właśnie jak przyjechali
do taty, do pracy. Mhm. Ale ty będąc dzieckiem wtedy wiedziałaś, kim oni są dla ciebie? Tak, wiedziałam. Jak się z tym czułaś? No przykro mi było. Zwłaszcza jak moje kuzynostwo mówiło coś tam o babci, o dziadku, że tam jeżdżą, spotykają się, chodzą na obiady. No to wszystko, co dzieci zawsze wspominają później z babcią i dziadkiem. No to ja byłam z tego wykluczona. Co ci intuicja podpowiada? Że oni wiedzieli? Udawali, że nie wiedzą? Czy może nie wiedzieli? Ja tylko wierzyłam, że oni nie wiedzieli. No ale tak z mamą rozmawiałyśmy. No jak? Tak naprawdę nawet mam imię po swojej babci. I no, chyba nikt nie wierzył, że ja przyjechałam tam do taty, gdzie jest cała jego rodzina i jem z nimi obiad, bo jestem koleżanką mojej kuzynki. Jak mnie kiedyś przedstawiono komuś, kto przyszedł do taty, no to w ogóle się nie trzyma kupy. Więc myślę, że wiedzieli, ale woleli mnie oficjalnie nie poznać. Mhm. Jakie sytuacje, jakiego typu sytuacje były dla ciebie, kiedy byłaś dzieckiem, najbardziej kłopotliwe? Mam na myśli sytuacje w szkole, sytuacje rodzinne, w życiu społecznym. Tak w szkole czy u mnie w miasteczku, no to zazwyczaj na co dzień o tym nie myślałam. Myślę, że najtrudniej było, jak musiałam do taty mówić wujku przy swojej rodzinie. No bo jeszcze rozumiałam, jak ktoś był obcy. Jak ktoś przyszedł, nie wiem, zamówić mszę świętą za kogoś, albo przyszedł kościelny, który też na pewno dobrze wiedział, kim jestem. No ale to jeszcze bym jakoś przełknęła, ale nie wiem czemu do swoich bliskich musiałam przy bliskich udawać. No o to miałam największy żal do taty, o babcię i dziadka, o tego wujka, że tutaj jakby na tym polu wybuchła między nami jakby rozmowa taka szczera i sprzeczka. To pierwsze, co mu wymieniłam, to właśnie to. Mhm. I myślę, że to było najgorsze dla mnie i tego nie mogłam zrozumieć. Ale wiesz, ktoś mógłby pomyśleć, to tylko słowo. Tata, wujek, wciąż bliska osoba. To tylko słowo, czy coś więcej? No to coś więcej, bo nie czujesz się dobrze wśród swojej rodziny. Nie czujesz się na miejscu i jako osoba akceptowana i musisz udawać, kim jesteś. To jest mega dziwne. I zawsze się czułam taka właśnie gorsza w tym gronie, taka na doczepkę. I pamiętam, że kłopotliwe były dla mnie takie sytuacje, gdzie tata zabierał mnie i kuzynostwo do kina. No i to gdzie byłam w szkole. Miałam jakieś tam kieszonkowe, ale ogółem nie miałam swoich pieniędzy. I tata wtedy kupował wszystkim bilety do kina. No i potem trzeba było sobie jeszcze jakiś popcorn kupić. No to ja czekam, aż tata mi kupi, wiadomo, no bo to mój tata i żeby mi kupił. A oni się tak wszyscy zachowywali jakby, no, że wuja już nam kupił bilety, to teraz my sobie sami kupimy popcorn. W sensie jak sami, oni mają kasę od swoich rodziców. No ale czekam, aż mi tata kupi. I to było zawsze dla mnie dziwne. Po co mam tutaj udawać? Na ile twój tata był zaangażowany finansowo? Czy płacił alimenty? Podstawowe pytanie. Jak to wyglądało? Nie było takich oficjalnych alimentów, tylko jakoś z mamą się dogadał. Więc no na pewno nie było tak, że się wypiął i też na mamy głowie było wszystko. Że tam jakieś buty czy kurtkę to zawsze mi kupował i jakieś tam pieniądze mojej mamie też dawał. No i potem też na studiach dostawałam pieniądze na studia co miesiąc. No aż do zakończenia edukacji, więc tak jak w sumie ustawowo powinno być. Mhm. Czy mieliście kiedykolwiek okazję porozmawiać o tej sytuacji? Kiedy już Ogółem o byłaś tym osobą wszystkim. dorosłą? No to trochę było tak, że ciężko było skonfrontować tatę. Też czasami bardzo chciałam już to zrobić i im byłam starsza, tym bardziej to wszystko było dla mnie absurdalne. No bo I- tobie to przeszkadzało, tak? Cała No ta sytuacja. Tak, tym bardziej, że jestem taką osobą, która jest bardzo szczera i nie umie niczego udawać, a to z drugiej strony tak długo, co udawałam naprawdę sporo i jakby byłam takim strażnikiem tej tajemnicy kościoła i mojego taty. No ale oczywiście do czasu, bo niektórzy to robią do końca życia.
No i pamiętam taką sytuację, że byłam z tatą w Pizza Hut na pizzy, bo lubiliśmy tam chodzić. I chyba była Wielka Środa, wtedy jest ścisły post. Nie można w ogóle jeść mięsa pod żadnym pozorem. No i tata zamówił pizzę z mięsem. I mówi, no, że gdyby mi teraz jakiś parafianin to zobaczył, że jem mięso. A ja sobie myślę, jesz mięso z córką, więc co jest gorsze? Ale dla taty było gorsze to, że jadł mięso. I to takie rzeczy mi zaczęły już bardzo przeszkadzać i zaczęłam chodzić też na terapię i zaczęłam bardziej o tym wszystkim myśleć. No i kiedyś mu zaczęłam mówić, że czemu nie mam babci, czemu o mojej babci mówisz mama, bo on zawsze mówił moja mama. No, ale jak rodzice mówią przy swoich dzieciach o swojej mamie, no to mówią babcia, dziadek. No i od tego zaczęłam tak naprawdę tę rozmowę, bo on znowu powiedział coś, że moja mama. No i jakoś po prostu wtedy to był o jeden raz za dużo. Dziwne to, nie? Tak, chociaż to już tyle razy słyszałam, ale wtedy pękłam. Mówię, że czemu tak mówisz? Że to jest babcia. Czemu nie mówisz babcia? To jest moja babcia. A on mówi, a dlaczego mam mówić babcia? Przecież to jest moja mama. I potem już poszło. Powiedziałam mu, że przez niego nie mam babci, nie miałam, że czemu mówię do niego wujku i że leczę się psychiatrycznie, chodzę na terapię, że to wszystko mnie tak docisnęło. I rzeczywiście na pewno byłam taka wkurzona, zła. Nie było to takie spokojne. No ale chyba po tylu latach każdy byłby zły. I tak naprawdę to nie była moja rola, żebym ja mu spokojnie jak dziecku wytłumaczyła, jak było to wszystko dziwne dla mnie. Tylko raczej on powinien ze mną o tym pierwszy porozmawiać. No i on się bardzo zdenerwował, powiedział, że każdy ma jakieś problemy na moje problemy ze zdrowiem psychicznym. No i zazwyczaj tata to tak obraca, że mówi o swojej krzywdzie, o tym, jak on miał trudno i ma nadal, bo mieszka sam i takie jakieś rzeczy. No i ja się zdenerwowałam, wyszłam wtedy z tej Pizzy Hut i to była nasza w sumie przedostatnia rozmowa na żywo. Mhm. Jak o tym opowiadałaś, o tym, że zwracałaś się do taty wujku, to tak się zastanawiam, z czego to właściwie mogło wynikać? Czy chodziło o to, że jest to jednak nasza tajemnica i musimy jej strzec? Czy chodziło o to, żeby chronić tatę? No bo przecież jest aktywnym księdzem. Czy może chodziło o to, żeby chronić ciebie jako dziecko, żeby na przykład nikt ci nie dokuczał z uwagi na to? Jak uważasz? Nie, na pewno nie chodziło o mnie. I o mnie tutaj nikt nie pomyślał. Bo jakby ktoś chciał, to i tak by mi dokuczał i może wprost mi nikt nie dokuczał, ale Ludzie potem się okazało, wiedzieli. że wszyscy o tym gadali za moimi plecami po prostu. Mhm. Bo nie mieli też tyle odwagi. I myślę, że to tak, żeby chronić tatę i Kościół. I jak my byliśmy sami, to mogłam do niego mówić tato. Jak gdzieś wyjeżdżaliśmy, to nie było aż tak, to już było w ogóle głupie. Więc mogłam do niego mówić tato, ale na przykład jak już były jakieś osoby trzecie, oprócz mojej mamy i mojej siostry, mojego ojczyma, to już nie mogłam. Myślę, żeby po prostu tata się czuł w tym komfortowo i żeby nawet przed swoją rodziną nie musiał być jakoś rozliczany z tego. Kiedy byliśmy sami, kiedy wyjeżdżaliśmy sami, mogłam mówić do niego tato. Kiedy były osoby trzecie, nie mogłam. Po ludzku nie myliło ci się? Nie wiem, pewnie jak byłam mała, to mogłam się pomylić. Ale nie pamiętasz takiej mi sytuacji. Nie pamiętam. Jak wtedy byłam z kuzynostwem, mieszkaliśmy tam wakacyjnie, to raczej bardziej z nimi spędzałam czas. Tata tam szedł do pracy na mszę świętą, czy miał jakieś inne obowiązki i nie wiem, też tak się dystansowałam raczej od niego. Jak w tej całej sytuacji, powiedz, odnalazła się twoja mama? Pytasz, jak już byłam na świecie, czy może Tak, kiedy wcześniej? pojawiłaś się na świecie, czy ona miała wsparcie osób trzecich? Myślę, że nie za bardzo, że raczej zawsze była i jest nadal oceniana. Też mama nadal mieszka w małej mieścinie, gdzie ten kościół był bardzo ważny. I na pewno mama miała ciężko, że musiała wyjechać, jak była w ciąży. Potem wróciła. Czy ludzie przerzucali odpowiedzialność na nią? Oczywiście, Na to zasadzie, jest że wszystko wina kobiet, że księża mają skusiła dzieci. księdza? Dokładnie.
że księże sobie tutaj pracują na spokojnie, tu młode parafianki chodzą i się kręcą wokół Chciała, to ma. i że w ogóle kobiety robią to specjalnie, żeby mieć potem korzyści finansowe. Wiadomo, ksiądz to taka dobra partia. Więc teraz jakikolwiek jest materiał o dzieciach księży, to jest, że a matka nie wiedziała, przed kim nóg rozkłada i takie inne wulgarne komentarze. Mi się w sumie dostaje też, ale najpierw mama. A jak ktoś już bardzo chce się doczepić, to jeszcze mówi, że ja chcę zarobić teraz i się wypromować na tym, że tata jest księdzem. Mhm. Ale przede wszystkim kobiety dostają tutaj. Dzieci jeszcze tam potrafią ludzie usprawiedliwić, ale tych kobiet to już nie. No to twojej mamie też musiało być szczególnie ciężko. No, myślę, że nadal jest w jakiś sposób. I Czy tak ona liczyła? Był taki czas w waszym życiu, kiedy liczyła na to, że na przykład ta informacja o ciąży sprawi, że jej ówczesny partner, jak zgaduję, no odejdzie z kapłaństwa? Czy była taka opcja? Znaczy, z moim tatą było ciężko tak porozmawiać wprost, bo on potrafił to ciężko wyjaśnić, jak się tego nie doświadczyło. On potrafił, jak był ciężki temat, po prostu się nie odzywać i nie zadawać żadnych pytań i czekać chyba, aż zmienimy temat. Więc ciężko było skonfrontować go z czymkolwiek i z tego, co mama mówi, wynika, że ta komunikacja wyglądała między nimi tak samo, jak między nami i że mama powiedziała, że jak była w ciąży i tata zaczął mówić, że musi sobie tam nowe szaty zamówić, że wtedy zrozumiała, że on nie zamierza odchodzić z kapłaństwa i jeszcze poszedł na jakąś pielgrzymkę, gdzie mówił o tym swoim powołaniu i jak tam lubi być księdzem. No i mama po prostu w ten sposób odebrała sygnał, że nic z tego nie będzie. Przez zdecydowaną większość swojego życia ty żyłaś w tej tajemnicy w sposób bardziej lub mniej uświadomiony, ale jednak nikomu o tym nie mówiłaś. I nagle przyszedł czas w twoim życiu, kiedy coś pękło. Nastąpiła zmiana. Coś się takiego wydarzyło? Skąd ta zmiana? Na czym ona polegała? To był jakiś etap, który miał wieloletnia zmiana. Ona trwała. To nie było tak, że jedna sytuacja i zaraz piszę książkę i będę udzielać wywiadów na ten temat. Najpierw była ta terapia, potem konfrontacja z tatą i później zerwałam z nim kontakt i mi się zdaje, że to też dużo robi, że te dzieci księży często mają kontakt z tatą. Jak mają kontakt z tatą, to myślą o tym, żeby tacie było dobrze i chronią go, więc wtedy boją się robić takie rzeczy jak ja. A ja ten kontakt jakby świadomie ucięłam, skończyłam. I jak już nie było tego kontaktu, to coraz bardziej zaczęłam się zastanawiać nad tym wszystkim, jak to wyglądało, jakie to wszystko było głupie i coraz byłam bardziej zła na to wszystko. I coraz bardziej widziałam, jakie to wszystko jest absurdalne i że to trzeba z tym skończyć. No i najpierw napisałam taki anonimowy tekst, który się okazał w Onecie. Taki w narracji pierwszoosobowej, takie wyznanie córki księdza. No i rzeczywiście tam dobrze ten tekst się czytał, ludzie byli ciekawi. No ale oczywiście anonimowo, to pewnie ktoś zmyślił w tym Onecie coś. No wiadomo, dziennikarze tylko zmyślają. Czyli podważano wiarygodność tej historii. Tak, niektórzy mówili, że tak, że tam współczuję, że wiemy, że są dzieci księży. No ale tak pomyślałam, że to kolejna anonimowa historia. Przeczytałam książkę Marty Abramowicz My o dzieciach księży. No i tam też wszyscy byli anonimowi. I sobie tak myślałam, że jeżeli jest jakiś taki głos dziecka księdza, to on jest anonimowy i wychodzi na to, że te anonimowe głosy nikomu nic nie robią. I że zawsze tu można podważyć, że ktoś to zmyślił, bo nie lubi kościoła. No i stwierdziłam, że jeżeli coś tam jeżeli to ma iść dalej, to trzeba zrobić coś pod nazwiskiem, po prostu pokazać twarz. No i tak wtedy pomyślałam o książce. Mhm. Zgaduję, że twój tata pewnie nie był zachwycony tym, że mówisz o tym otwarcie i głośno, i odważnie.
Em, Dostawałaś od niego jakieś informacje zwrotne? Tak, wiem, że nie jest zadowolony z tej całej sytuacji, to tak delikatnie rzecz ujmując. I no, on uważa, że to bardziej zrobiłam, nie wiem, dla pieniędzy, sławy, że po co to w ogóle wywlekać po takim czasie. No, takie klasyczne, to często się słyszy, że się pierze brudy. I po co ona o tym opowiada? No to mój tata też ma taką opinię, że nie zobaczył w tym wszystkim cierpiącego dziecka, nie wykorzystał tego jako poznanie tego, co ja przeżywałam. Przecież nigdy nie pytał o to, jak się w tym wszystkim czuję. Tylko właśnie się skupił na tym, że on teraz jest, że przed całym światem po prostu oznajmiłam, że jest moim tatą, że on popełnił przecież kiedyś błąd, grzech, mając kontakty z moją mamą, no ale to już było kiedyś dawno, a teraz no, nadal jest w kościele, jest księdzem i no nie powinno to tak wyglądać, że ja o tym opowiadam wszem i wobec. To po co to całe nagłaśnianie? Po co to pranie brudów? Czemu to służy? Jak ty na to patrzysz? Oczywiście wrzucam to w cudzysłów. Tak. Zrobiłam to przede wszystkim dla siebie, bo myślę, że to było takie dla mnie oczyszczające, że o tym powiedziałam na głos pod nazwiskiem. I skoro wszyscy mnie tak ukrywali, to ja po prostu no na całego powiedziałam, kim jest mój tata. No i też tak ta cała złość mnie tak motywowała na ten absurd. Ale przede wszystkim nie złość w sumie na tatę, bo przez długi czas się wahałam, czy w ogóle dobrze robię i cały czas myślałam o tym, że no, to jest dla niego krzywda. I no, na jego miejscu też bym nie chciała, żeby ktoś taką książkę napisał. No ale myślę, że najbardziej złość na instytucję kościoła. I też wiedziałam, że takich osób jest dużo, bo nawet w moim rodzinnym mieście są inne dzieci księży, a ono liczy 6 000 mieszkańców, więc to w takiej Warszawie, no przekładając, no to naprawdę wydaje mi się, że jest nas bardzo dużo. I też chciałam, żeby ktoś, kto mógł się tak kiedyś czuć jak ja, taka, że jestem taka sama i że jestem ukrywana i że nie mogę mówić, kim jest tata. No i czułam się właśnie jakoś taki gorszy człowiek, który nie powinien być na tej ziemi. To myślałam sobie, że może taka książka komuś pomoże. No i rzeczywiście do tej pory, a minął już ponad rok od premiery, do mnie piszą różne osoby, które są w jakiś sposób w tym związane. Albo inne dzieci księży, albo osoby, albo matki tych dzieci, albo jeszcze osoby jakoś związane z tym tematem. Ojcowie nie piszą. Okej. W pewnym momencie zdecydowałaś też o tym, że chcesz sądownie ustanowić ojcostwo. Tak. W jakim celu? O co chodzi? Chodzi o spadek ewentualny, potencjalny, gdyby był, czy chodzi o zupełnie jakieś inne kwestie? No, w akcie urodzenia nie mam imienia i nazwiska taty, tylko mam imię taty i nazwisko mamy. A teraz będę już miała wyrok sądu, była jedna rozprawa, na której oznajmił sąd, że mój tata jest moim tatą i będę miała jego imię i nazwisko. No i przede wszystkim chciałam to zrobić, bo ludzie mi zarzucali kłamstwo i pytali się o ten akt urodzenia i no po prostu chcę mieć to na piśmie, że to jest mój tata, jednak rzeczywiście napisałam książkę i o tym mówię, a nie mam jakiegoś takiego ostatecznego dowodu na to wszystko. Więc teraz mam. I mogę też to jakoś, no nie będę ujawniać personaliów taty, ale po prostu mogę napisać, że mam, mogę też tam pokazać, zamazując nazwisko, ale też chcę to wysłać do prymasa Wojciecha Polaka, bo to jest szef mojego taty. W jakim celu? Nie wiem, po prostu, żeby mu pokazać, że jest to na piśmie, że to jest jego ksiądz z jego archidiecezji i no, oficjalnie go skonfrontować z tym faktem, bo wiem, że mój tata rozmawiał z prymasem, jak ja się urodziłam i to podobno nie raz. I ja napisałam do prymasa Wojciecha Polaka kilka pytań i on mi odpisał tylko tak oficjalnie, specjalnie. Jakoś nie odniósł się w ogóle do mojej sytuacji, tylko napisał, że są takie wytyczne, że ksiądz powinien odejść i być z rodziną w takiej sytuacji, ale są różne inne
okoliczności i każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Więc jakby nie przyznał się, że wie w ogóle o moim istnieniu i z tatą rozmawiał. No, a takie sytuacje, gdzie będzie tu miał wysłane pismo i akty urodzenia mój, no to już będzie trochę trudniej się wykręcić. Mhm. Kiedy patrzysz na tę całą sytuację, na swoje dzieciństwo z dzisiejszej perspektywy, kiedy jesteś już osobą dorosłą, to jak uważasz, jak to wszystko na ciebie wpłynęło? Na twoje dzieciństwo, ale też na twoje dorosłe życie. Ta cała dziwna, nietypowa sytuacja. Bardzo źle na mnie wpłynęło i nie wiem, czy do końca życia mi się uda z tego wszystkiego wyjść. Z tych wszystkich schematów i tych przekonań złych na swój temat. No, mocno nad tym pracuję, chociaż nie jest to łatwe w Polsce. Leczenie psychiatryczne czy terapia to jest bardzo dużo pieniędzy i u mnie no to raczej już wiele lat to trwa i jeszcze nie widać końca. Mhm. Czy to się przełożyło na własne poczucie wartości? Czy o to chodzi? Czy Tak, czy oczywiście, inne raczej zazwyczaj miałam na -100, Mhm. potem -50, teraz może jak jest na plusie, to jest dobrze i raczej na pewno bardzo wzrosło. Czyli nie było to obojętne dla dziecka? Nie było obojętne. Myślę, że mam złożoną traumę po tym wszystkim, co się działo i doświadczyłam wielu strasznych rzeczy, które może się nie wydają takie straszne, jak właśnie takie wprost, że łatwo ocenić, że ktoś doświadczył przemocy fizycznej, no to wiesz na pewno. No u mnie to są trochę takie niuanse, ale to jest przemoc psychiczna na pewno, wieloletnia. No i nie miałam prawa się normalnie rozwijać jak każde dziecko i budować swoje poczucie wartości i potem jakoś być dobra w relacje międzyludzkie, jakby nie miałam szansy na to wszystko i muszę teraz to wszystko odrabiać. No i też choroby, właśnie depresja, tam zaburzenia lękowe, no to jest taka wisienka na torcie. Tak naprawdę jednak te takie schematy i takie poczucie niskiej wartości, że to jest trudniej przepracować. Mhm. I raczej mamy podobnie, dzieci księży mają podobnie. Jak rozmawiamy, to jakby mamy podobne diagnozy, podobne doświadczenia. Już dużo osób, ja też, po próbach samobójczych, jakieś no, używki nie za bardzo. Ale jakieś takie też autodestrukcyjne, nie wiem, zachowania, myśli i jest dużo takiej nienawiści do siebie. Ale też mi się zdaje, że to jest taka złość, która jest źle przekierowana. Mi się zdaje, że teraz dobrze przekierowałam tą złość, jakoś ją przepracowałam i teraz już bardziej to z dystansem do tego podchodzę. No ale całą resztę jeszcze pracuję nad tym. Okej. Twoja mama zaszła w ciążę pod koniec lat 80. To jeszcze były inne czasy. Powiedz mi, ciekaw jestem, jak patrzysz na to z perspektywy czasu, z dzisiejszymi doświadczeniami, jak należało postąpić w tamtej sytuacji? Jak twój tata powinien się zachować? Twoim zdaniem, w twojej ocenie dzisiaj? Mógłby się zachować nawet tak samo i mógłby od razu nie powiedzieć swojej rodzinie, bo na pewno to też dla niego było trudne i to nie była jakaś łatwa sytuacja i on przecież nie mógł zmienić całej instytucji kościoła. No najlepiej jakby odszedł. No ale rozumiem, że to też jest trudne, no bo nie wiem, był w tym seminarium, został księdzem i nie widział jakby innej drogi dla siebie. Wiem, że dla księży jest bardzo ciężko im odejść z kościoła, bo się boją, za co będą żyć i tak dalej. Że do tego się trzeba przygotowywać i księża jak odchodzą, no to jednak to trwa latami, żeby tam sobie ułożyć to wszystko. No tak, I nie zostać ale na dziecko lodzie. to jednak duża odpowiedzialność. Więc tak, mi by wystarczyło, żeby tata ze mną jakoś szczerze porozmawiał i przyznał, że dla mnie to też jest trudna sytuacja. I gdybym miała na przykład szansę z nim szczerze rozmawiać po kolei na etapie swojego życia i kiedy mnie odbierał, nie wiem, babcia, dziadka, albo może oni nie chcieli mieć ze mną kontaktów, no to może mógłby to jakoś to ze mną porozmawiać tak szczerze. To już by było dużo. Ja nie myślę, żeby mu powiedzieć, że powinien odejść i zaraz z moją mamą się żenić, bo nawet nie wiem, czy by im wyszło.
Ale na pewno jakby odszedł, to by dla mnie było łatwiej, bo nie musiałabym udawać, żebym miała, no mój tato był księdzem, ale już nie jest, no to trochę lepiej brzmi, nie? I były takie, ale pamiętam, no i tak by gadali ludzie, ale no już by było, że jednak tata postąpił jak powinien. No a tak się nie stało i to się odbiło na mnie i mojej mamie. Więc tak było najlepiej, żeby w ogóle Kościół mówił takim osobom, no dobra, masz dziecko, no to nie jesteś księdzem, ale to też, żeby nie było takie przemocowe, że no teraz zwalniam cię, tylko no jak ci pomóc, że teraz znajdź pracę, będzie dobrze. Musimy ułożyć ci to życie na nowo. Dokładnie, no jesteś tatą, rodzina jest taka ważna, przecież Kościół uwielbia o tym mówić, o rodzinie. I mamy tutaj za wzór Józefa, Maryję i Jezusa, no to dość taki, no, że powinni razem do tego dążyć i pomagać też swoim pracownikom, którzy mają szansę stworzyć rodzinę, żeby to wyszło, wszystko miało ręce i nogi, a nie ułatwiać im takie po krajomu, takie życie, podwójne życie. Więc tak byłoby super po prostu. To brzmi taka idylla, że aż mi się ciężko o tym mówi. Czy istnieją jakiekolwiek statystyki, szacunki dotyczące tego, jaka może być skala tego zjawiska? Ilu w Polsce? Nie ma niczego, na co można by było się powołać i wiedzieć, że to jest serio tak. Musiały być jakieś 2 rzetelne źródła. Nie mamy czegoś takiego. Teraz podobno Watykan pierwszy raz w historii zamierza zbadać, jakoś oni tak ujęli, że fenomen, zjawisko dzieci księży. Jestem bardzo ciekawa, jak to w ogóle będzie wyglądało i jak będą docierać do tych dzieci. Bo ja się zastanawiam, czy ktoś nas właśnie liczy, czy są jakieś księgi, gdzie jest zaznaczone, że ten ksiądz ma dziecko. No ale mi się wydaje, że nie, no bo jakby wypłynęły, że jak czegoś nie ma na piśmie, to najlepiej, to wtedy łatwiej udawać, że to nie istnieje. Więc jestem ciekawa, jak te badania będą wyglądały. Ale na razie nie ma czegoś takiego, nikt nas nie policzył, bo jest to bardzo trudne, bo dużo osób przecież o tym nie mówi nawet najbliższym. Więc musieli przecież jakoś się zgłosić. Musieliby księża się przyznawać do tego, a mi się zdaje, że często też się nie przyznają. I to wszystko jest takie, że każdy wie, ale nikt o tym głośno nie mówi. Chciałabym, żeby podał Kościół jakieś chociaż szacunkowe liczby, no bo Kościół będzie wiedział o tym najlepiej, będzie najlepszym źródłem informacji. Miałam jakieś pomysły, jakbyśmy mogli to zrobić w Polsce, jakoś policzyć, ale żaden pomysł nie był taki, który chciałabym jednak zrealizować, bo miał jakieś dziury. No ja przynajmniej znam ponad 20 osób, nie osobiście wszystkich, więc myślę, że tak nieźle. Też dużo osób do mnie pisało, czy matek, czy nawet czasami pisze, nie wiem, żona, syna księdza, więc na razie nie prowadzę jakichś statystyk swoich. Ale myślę, że najważniejsza informacja jest to, że takie osoby istnieją i że ich życie jest bardzo trudne i też się zmagają z różnymi traumami i problemami. No i fajnie, jakby ludzie jednak przestali nas oceniać jednoznacznie. Tylko bardziej z jakąś empatią podeszli do takich tematów i może zastanowili się, że skoro znają taką osobę i ktoś tam wszyscy o nich mówią, a nikt z nim nie rozmawia z tą osobą, to może jednak warto jakoś delikatnie zagadać, czy dać jakiś wyraz wsparcia. Masz dzisiaj duży żal do polskiego kościoła za to, że no właśnie dzieci księży nie są dla nich jakimkolwiek tematem? Przynajmniej jeśli chodzi o czyny? No, tak, mam żal i raczej jestem rozczarowana tym wszystkim. Nie myślę za dużo o Kościele i co mógłby zrobić, bo wiem, że nic nie zrobi. No i Kościół jakby nie pochyla się nad ofiarami księży pedofilów. Tym bardziej też nie pochyli się nad dziećmi, które ich w ocenie miały w sumie dobrze. Że przecież ja miałam tatę, mama wyszła za mąż, więc miałam rodzinę. Jeszcze mi tata ksiądz pomagał finansowo, czy jakoś też nie zerwał ze mną kontaktów. Więc tak naprawdę, no o co mi chodzi i o czym tutaj rozmawiać,
A takie wypadki się po prostu zdarzają. Oni to tak traktują, że to jest jakieś... No bo gdyby nas uznał, to by wszyscy mówili, aha, czyli są te dzieci księża. A tak to jest jakieś tam parę osób, jakaś Marta Glantz, która właśnie to nagłośniła, ale Czyli mogą... znowu zamiatanie problemu pod dywan. Tak, mogą to traktować jako incydent. Jeden, drugi. No dobrze. Dziękuję ci bardzo, że miałaś ochotę i siłę podzielić się tą historią. Dzięki za rozmowę.